dobry, z Big Book Cafe, tym razem MDM. Po raz pierwszy jej historia w 5 pytań, nagrywana w naszej nowej lokalizacji przy ulicy Koszykowej, ale tematy te same. Rozmawiamy o technologiach, o ich wpływie na życie, o związkach technologii z tak zwaną normalnością, naszą codziennością. I w każdym z tych wywiadów, w każdej rozmowie mam przyjemność spotkać się z wyjątkową osobą. Tym razem jest to Magdalena Malowana-Wąsiewicz, która w języku polskim swoje stanowisko określa jako opiekun dystrybutora. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Ale Magdalena oczywiście związana jest z firmą HP Polska, która jest partnerem tego cyklu. Jak zwykle zaczniemy od zadania sobie 5 pytań, chociaż nie zawsze to jest dokładnie 5, bo czasem ta rozmowa trochę inaczej płynie i warto o coś dopytać. Chciałabym zacząć od twojego doświadczenia. Jesteś menadżerką, która związała swoje życie zawodowe z biznesem, z nowymi technologiami. Masz ponad 15-letnie doświadczenie, ale masz też na swoim takim wykresie zawodowym trochę inne projekty. Jestem ciekawa, jak gdybyś spojrzała wstecz, to jak określiłabyś jakiś taki ważny moment w swoim życiu zawodowym? Coś, co rzeczywiście przekierowało cię do miejsca, w którym jesteś teraz? No na pewno takim momentem i dużym krokiem milowym był wyjazd za granicę i spędzenie tego czasu 3 lat za granicą. Tam rozpoczęłam również swoją karierę w IT. Za granicą, czyli? W Czechach. Aha. Wiem, że nasze historie czesko-polskie czasami przeplatają się żartem i ironią. Natomiast to był taki naprawdę przełomowy moment, bo poprzedni mój etap życiowy był raczej związany ze studiami, z dorywczą pracą i ta dorywcza praca raczej była związana z finansami, nie z IT. Ale ponieważ kończyłam Politechnikę, to zawsze ciągnęło mnie w stronę techniki i technologii, aniżeli samego serwisu. Byłaś też taką dziewczynką, która lubiła różne rzeczy naprawiać, rozbierać, sprawdzać, co jest w środku? Wiesz co, do tej pory mam tak w domu, pomimo tego, że mam w domu męża budowlańca i inżyniera, to wiele rzeczy wykonuję samodzielnie i nawet nie pozwalam, co powoduje pewne napięcia. Może nie iskry, ale napięcia na pewno są. Nie pozwalam mu dokończyć pewnych działań, albo sama gdzieś tam w ten swój mały łepek wciskam. Albo tak? poprawiam. Albo poprawiam, tak. Generalnie, wiesz, ta umiejętność i rozumienie pewnych technologii, techniki rzeczywiście pozwala w dużej mierze i pozwala łatwiej czuć się w życiu i wygodniej, a jednocześnie ułatwia to życie, tak? Po prostu. Po prostu. Wspomniałaś o środowisku międzynarodowym. Pracowałaś w Czechach. Nie jest to bardzo daleko, nie jest to zupełnie odmienna też kultura korporacyjna, jak sądzę, ale zapewne trzeba mieć jakieś umiejętności, kompetencje, nie tylko zawodowe, ale też miękkie, żeby w takim środowisku międzynarodowym się odnaleźć. Jak byś je określiła? Wiesz co, przede wszystkim umiejętność dostosowania się do sytuacji, umiejętność zrozumienia drugiej strony. Bo pomimo tego, że nawet jeśli Czesi są dosłownie za naszą granicą, to jednak mentalnościowo są troszeczkę inni niż my. My Polacy jesteśmy hura otwarci, często nazywa się nas tak zwaną łatwopalną słomą, tak? Duży entuzjazm tego określenia. szybko gaśnie. Natomiast Czesi są bardzo ostrożni w wyrażaniu. Widać duże wpływy tego dawnej historii czeskiej, tak? Czyli księstwa austro-węgierskiego, dokładnie tak. Oni są bardzo precyzyjni, podobnie jak Niemcy. Bardzo cenią sobie czas prywatny. Często my, jako Polacy mieszkający za granicą, śmieliśmy się z nich, że piątek, korki na wyjeździe, bo Czesi jadą na chałupy. Ale to też jest bardzo ważne, to, że oni wyjeżdżali na chałupy, bo oni po prostu wiedzieli, kiedy rozgraniczyć życie prywatne i zawodowe, kiedy znaleźć odpoczynek dla siebie, tak? Więc mówiąc jeszcze dalej, jeśli chodzi o środowisko międzynarodowe, to zawsze mnie trochę fascynowała ta kultura międzynarodowa, ta odmienność, tak? Ta umiejętność komunikacji się z ludźmi, tak? A czy w tym zespole byli też inni obcokrajowcy? Tak. W firmie, w której zaczynałam pracę, też była grupa międzynarodowa. Zresztą w ogóle Praga, jako miasto, jest takim tyglem kulturowym, tak?
to miasto ściąga ze względu na swoją atrakcyjność turystyczną bardzo wielu młodych ludzi na studia i bardzo często ci młodzi ludzie już tam zaczynają swoje kariery zawodowe w wielu firmach. Zresztą sama Praga w tamtym czasie, kiedy ja zaczynałam swoją przygodę zagraniczną, była bardziej atrakcyjna niż Warszawa i Kraków dla inwestorów. Bo miała tą piękną starówkę, której my nie mieliśmy. Miała lepiej rozbudowaną sieć komunikacyjną miejską, czego Warszawa jeszcze nie miała na tamten czas, tak? W związku z tym było masa atrakcji, masę tych magnetyzmów przyciągających stare korporacje, nawet kontynentalne, do inwestowania pieniędzy w Pradze, nie w Warszawie albo w Krakowie. A łatwiej pracowało ci się z Czechami niż później z Polakami? Wiesz co, w zasadzie tak naprawdę przez to, że pracowałam z różnymi międzynarodowościami, to nauczyłam się z każdym współpracować. Trzeba znaleźć wspólny język, trzeba określić priorytety i jasno też komunikować, bo w każdym obszarze, jeśli dobrze zakomunikujesz swoje priorytety i też dobierzesz argumenty, które idą za tymi priorytetami, zawsze przemawiają do ludzi, którzy myślą konstruktywnie, tak? Tak sobie wyobrażam, że w takim środowisku właśnie składającym się z różnych narodowości, też ludzi pochodzących z różnych kultur, ten rodzaj precyzji jest chyba, właśnie precyzji, nie wiem, wyrażania się, precyzji nazywania różnych rzeczy musi być dosyć ważny. Oczywiście, że tak. To jest jeden z najważniejszych elementów. Obserwujesz ten świat nowych technologii i powiedziałaś, że lubisz sama sprawdzać, poprawiać, testować. I pewnie też obserwujesz to, jakiego rodzaju związki powstają na styku nowych technologii, coraz to nowszych, coraz kolejnych, coraz bardziej pewnie zawłaszczających nasze życie. Mam na myśli tutaj takie związki, które gdzieś powstają pomiędzy tym, jak żyjemy, zmianami społecznymi, tym, co nas jako ludzi jakoś definiuje, a właśnie technologiami. Ty uważasz, że to jest proces pozytywny? Wiesz co, na pewno postęp technologiczny niebanalnie pomógł nam jako ludziom w życiu, tak? Dlatego wypieranie go na siłę czy odsuwanie od siebie jest zupełnie niezgodne z jakby kierunkiem, tak? No bo po to Zawsze można próbować żyć pod prąd. Oczywiście można, natomiast są takie elementy, które choćby nawet jak elektryczność. Wyobrażasz sobie teraz życie bez elektryczności? No wyobrażam sobie, że miałybyśmy tutaj zapalone 50 świeczek i byłoby bardzo romantycznie. I nie mielibyśmy kamery, z którą mogłybyśmy interagować. Ktoś by zapisywał i później opowiedział. Tak samo jak wiele lat temu powstała fotografia, która pozwala nam uwieczniać naszą przeszłość, tak? Tak, wydaje mi się, że ten postęp technologiczny jest nieunikniony, aczkolwiek trzeba z niego bardzo rozsądnie korzystać, tak? Bo sami wiemy, że w tej chwili spotykamy się, czy też psychologowie alarmują o masie uzależnień, które są powiązane właśnie z internetem, z aplikacjami, tak? W tym wszystkim trzeba zachować rozsądek. No chyba nikt sobie jeszcze parę lat temu nie zdawał sprawy z tego, że to, co na początku wydawało się być tylko nawykiem, może być nałogiem, bo tak reaguje mózg, tak? Na różnego rodzaju bodźce. Ale właśnie dlaczego mózg tak reaguje? Dlatego, że to jest czasami dla niego przyjemniejsze, to podkręca go, tak? Wrzuca na wyższą spiralę. Pewnie jak ze wszystkimi nałogami. Oczywiście, że tak. Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, przeczytałam w twoim życiorysie, że jesteś orędowniczką czegoś, co nazywa się smart workingiem. Chciałam cię zapytać, co to jest? Smart working to taki trend, gdzie pracuje się nad tym, żeby pracować sprytnie. Czyli efektywnie, też z zapewnieniem sobie pewnego dystansu do rzeczy, ale też i przerw. Bo tak jak wspominałaś, w technologii tej informacyjnej, szczególnie w takiej firmie jak my pracujemy, informatycznej, jesteśmy też przytłaczani masą ilością informacji, które do nas płyną. Smart working przede wszystkim polega na planowaniu dobrym swojego życia prywatnego i zawodowego. Jeśli są rzeczy mniejszego priorytetu albo stwarzają ci się szanse w trakcie dnia zrobienia przerwy, to zrób tą przerwę. Wielokrotnie już teraz badania naukowe pokazują, że te tak zwane przerwy drzemkowe w trakcie dnia,
okazują się być naprawdę mega owocne dla samego mózgu. Te 15 minut odpoczynku, oderwania się od czegoś pozwala zreaktywować się, wrócić na lepszy obrót, tak? I ja jeszcze, akurat teraz jest nas dwoje, ale korzystałam zawsze z takich okien, nawet w trakcie dnia, po to, żeby móc na przykład wyjść na spacer albo nawet wyjść na rower. Czasami ja to nazywam szczególnie wyjazd na rower na tak zwaną przewietrzeniem magazynu, czyli swojej własnej głowy. Bardzo często mózg wtedy zwalniał się z tego myślenia o jednym jakimś problemie, o jakimś case'ie, tak? I w trakcie właśnie tego takiego odpoczynku bez myślenia totalnego, tylko patrzenia na naturę, czy też na interakcję z tą naturą, te problemy po prostu tak się same rozwiązywały. To było po prostu niesamowite. Ale czy to oznacza, że taki, nie wiem, rodzaj jakiegoś balansu i też konkretnych właśnie przerw czy odpoczynków trzeba sobie zaplanować i na przykład, nie wiem, siedzisz przy komputerze, coś robisz i mówisz, o, 13:15 przerwa. Wiesz co, to nie może być też tak, że to jest dyscyplinarne, bo to dyscyplinarność sama w sobie, czy też narzucenie pewnego schematu powoduje już dyskomfort, tak? No tak. Kolejna rzecz do odhaczenia. Kolejna rzecz do odhaczenia. To nie chodzi o to, żeby stworzyć listę to do, tak? Czy to mam do zrobienia. Chodzi o to, żeby znaleźć ten swój własny balans, stwierdzić, ok, czuję się zmęczona, nieproduktywna, muszę zrobić te 15 minut przerwy. Po 15 minutach często, tak samo jak, nie wiem, czy miałaś takie doświadczenie, ja czasami na przykład jak otrzymuję trudnego maila, to staram się na niego nigdy nie odpowiadać od razu. Dlaczego? Od jakiegoś czasu to stosuję. Dlaczego? Dlatego, że taka przerwa, nawet 15-minutowa, nawet odsunięcie go na 2 godziny pozwala ci przemyśleć też perspektywę drugiej strony. I odpowiedzieć w znacznie łagodniejszym tonie na ten mail i bardziej konstruktywnie. Zgadzam się z tobą absolutnie. Musiałam się tego nauczyć. Często u mnie ta przerwa w odpowiadaniu trwa nawet dłużej, bo kiedy spojrzy się na coś następnego dnia, to no to też się jest po pierwsze w innych emocjach, po drugie w innych sprawach i ten temat nie musi się wydawać aż tak gorący, chociaż no, czasem są takie informacje, które podnoszą ciśnienie za każdym razem, ale faktycznie myślę, że to jest bardzo mądre. Ciekawe jest to, co mówisz. Myślę, że wiele osób może mniej świadomie też stara się takie metody dbania o siebie podczas pracy stosować. Niektórzy pewnie nie, ale myślę sobie, że jeśli zarządzasz jakimś zespołem, to twoi pracownicy muszą czuć się naprawdę komfortowo, wiedząc, że akceptujesz takie podejście do pracy i nie sprawdzasz z niepokojem, gdzież oni są. Wiesz, no, być freak control, tak zwanym freak control, to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo nikt z nas nie lubi, jak ktoś patrzy nam na ręce, tak? Ważne jest wykonanie oczywiście zadania, bo wywiązanie się ze swojego zobowiązania jest istotne, a w zasadzie bardzo kluczowe. I tutaj trzeba po prostu znaleźć ten balans. Trzeba umieć po prostu sobie to wszystko odpowiednio bazować. Ja też jestem czasami nakręcona pewnymi rzeczami, ale to, co wspominałam tobie, umiejętność odsunięcia tego na pewien czas, podejścia do tego na chłodno, nawet czasami, co jest bardzo pomocne, przynajmniej w moim domu, to ja czasami o tych kwestiach rozmawiam z moim mężem, który jest dla mnie zupełnie inną stroną tego tematu i wiesz, zupełnie inaczej, z innej perspektywy na to patrzy. No tak, przede wszystkim jest kompletnie jakby z zewnątrz, prawda, osobą, więc... I wiesz, to jest niesamowite, bo czasami on dochodzi do innych wniosków niż ja. A dzięki temu, że pierwsza rzecz, nie wiem, czy też masz coś takiego, że jak sama zaczynasz mówić na głos o czymś, o jakimś problemie, to twój mózg zaczyna to zupełnie inaczej czytać. To jest pierwsza podstawowa zasada skuteczności terapii. Nie wiem, czy wiesz. Nie chodzi o to, że ktoś ma cię wyleczyć z czegoś, tylko mówienie głośno o tym, Dokładnie. co cię jakoś męczy, czy sprawia ci jakieś trudności albo zaprząta głowę, sprawia, że to się zupełnie inaczej widzi. Dokładnie tak. I ja tego się trzymam. Czasami mój mąż się śmieje, mówi, co, analizujesz, bo gadasz do siebie. Ja mówię, nie, to nie jest mój przyjaciel w głowie, tylko rzeczywiście potrzebuję po prostu sama usłyszeć, jak to zabrzmi. Tak jak
wielokrotnie przygotowuję się do prezentacji, tak? To te prezentacje robię sobie na głos w pokoju, wielokrotnie je ćwiczę po to, żeby usłyszeć siebie, czy jest to wystarczająco interesujące to, co mówię, czy nie popełniam Czy nie błędów. zaśniesz mówiąc? Na przykład, czy mam odpowiednie tempo i energetykę tej prezentacji, tak? Więc to jest to coś, co mi pomaga też w życiu. No dobrze, to jak ładnie zakończyłaś ten wątek słowem życie, to w takim razie kim w życiu prywatnym jest Magdalena Malowana? Może gadułą to już wiemy. A to na pewno. Ze mną może nie zaśniesz, ale dobrze pogadasz. Jestem osobą optymistyczną, nastawioną pozytywnie do życia. Tego optymizmu też się uczyłam, bo my Polacy lubimy trochę marudzić i to właśnie, wiesz co, to międzynarodowe środowisko Oduczyło cię tego. mnie tego. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jak Anglicy siadali i rozmawiali o różnych narodowościach, to mówią, o Jezu, Polacy to w ogóle jakieś marudy straszne. I to pomogło mi mega zmienić siebie. Druga kwestia, w tym momencie akurat aktywnie sportu nie mogę uprawiać, ale jestem pasjonatem roweru. Roweru swojego czasu był rower wyścigowy, ale ze względów na potencjalne obrażenia zdecydowałam się wycofać i przeszłam na bardziej taką własne tempo, bez wyścigu, bez presji, bo oczywiście ta presja też dawała dużego kopa i powera, szczególnie jeśli wsiadało się na wyższy pułap albo osiągało się jakieś złote czy srebrne medale, tak? Natomiast to jestem ja, tak? Lubię wyzwania, lubię być uśmiechnięta, lubię współpracować z ludźmi, lubię rozmawiać z ludźmi przede wszystkim, bo pojawiły się social media i one dają takie łudne trochę poczucie konwersacji z człowiekiem. I ciągłego kontaktu. Tak. Natomiast ta konwersacja z człowiekiem polega na tym, że właśnie siedzisz z kimś i obserwujesz nie tylko treść, analizujesz treść, którą ktoś mówi, ale też jeszcze obserwujesz jego mowę ciała. No tak, to być może, mówiąc o przyszłości nowych technologii, to jest kolejny krok. A być może właśnie tak. Żeby patrząc na treść wiadomości na Instagramie widzieć, jaką minę miał ten ktoś, kiedy ją wysyłał. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie i tak sobie myślę, że może niech to nie będzie ostatnia, bo rzeczywiście jesteś świetną rozmówczynią. Dzięki serdeczne i bardzo dziękuję również za zaproszenie. Bardzo dziękuję. To był nasze kolejne spotkanie z cyklu Jej historia. Jak ostrzegałam na początku, niekoniecznie tylko w 5 pytań. Moją gościnią była Magdalena Malowana-Wąsiewicz, a partnerem tego cyklu jest HP Polska.